sprawdziliśmy te nogi. U mnie to kurde nie widać, ale u Ewy to z 5 kleszczy. To niestety Sodomia i Gomoria, nie? No nie ma innej drogi, Kamil. Musimy wezwać policję. Tym aż trzeba się pochwalić, bo to kurde jest niesamowite, że stawki wtedy mieszkań... Co to za dźwięki? Dzień dobry drodzy widzowie. Odpalam kamerę z samego rana, jak tylko wstaliśmy. Jest godzina 9:30. Jest sobota, a jak sobota, to trzeba coś zwiedzić i fajnego nagrać. Nagrywam też o poranku, bo tutaj, gdzie jesteśmy, jest właśnie dosyć zimno. Jak na lipiec, końcówkę lipca, pełne lato w Hiszpanii, a my tutaj mamy nad ranem 13 stopni, w sypialni 15, na zewnątrz 11. No i tak sobie właśnie tutaj od kilku tygodni właśnie odpoczywamy od tego słońca hiszpańskiego. Dobrze nam to robi, chociaż tutaj jest już po prostu troszeczkę za zimno, no bo nad ranem 11 stopni to już jest ciężko wytrzymać. Śpimy pod kołdrą, w piżamach, w bluzach. Normalnie tak jak w zimę w Hiszpanii, tak mniej więcej to wyglądało przecież w zimę, w grudniu, w Kujerze. Dzisiaj jeszcze dodatkowo jest bardzo ładna pogoda, więc zaraz tylko zrobimy śniadanie i wyruszamy pozwiedzać tutaj okolice, bo są niesamowite. Jesteśmy w miejscowości Espinosa de los Monteros. To tutaj właśnie w tej miejscowości był nagrywany taki specjalny odcinek o tym kamperze amerykańskim, różnicach i tak dalej, jak pamiętacie. No, jeszcze kampera jak widzicie mamy, właśnie zaraz dopiero będę go wystawiał, więc troszeczkę tutaj się przestawiła chronologia tych filmów, ale to był właśnie taki odcinek specjalny. A teraz kontynuujemy jeszcze te przygody, no i zobaczymy, w którym odcinku sprzedamy tego kampera. No dobra, robimy herbatę, wstajemy i ruszamy. I tak właśnie wyglądają nasze piękne śniadanka, zdrowe, na takim kukurydzianym chlebku, jajeczka, warzywka. No i później będziemy mieli dużo siły, żeby chodzić po jaskiniach, oko czegoś tam. No, a tutaj na przykład pan bardzo kocha swojego Mercedesa i czyści felgę, żeby była bardzo czyściutka. Dużo kamperów przyjechało, tak wygląda na zewnątrz, za oknem bardzo ładnie, jak możecie zobaczyć, górki, nie górki, ale zaraz wam to wszystko pokażemy, jak tylko zjemy śniadanko. Okej, jesteśmy trochę spóźnieni. No to jesteśmy tutaj właśnie w Hueva Ojo Guardena. A teraz chodzimy z przewodnikiem, niestety jest to po hiszpańsku. No i tu jeszcze taka atrakcja, że można sobie zajrzeć do takiej studni. Nie wiem, czy to jest studnia? Zobaczysz swoją przyszłość. A, można tutaj zobaczyć swoją przyszłość. Co tam widziałaś? Widziałaś? Ja zobaczę teraz swoją. O kurczę, no to rzeczywiście. No i proszę Państwa, nasza wycieczka dobiegła do końca. Tak naprawdę bardzo słabe światło, nie było co tutaj nagrywać. Dużo gadania przewodnika po hiszpańsku, no więc nie za dużo się dowiedzieliśmy. Krótka trasa, więc nie za dużo zwiedziliśmy, ale najlepsze i tak jest na zewnątrz. Zobaczmy tutaj, zobaczcie jak to wygląda po wyjściu. Cyk. Tutaj dopiero to robi wrażenie, że właśnie te ostatnie pomieszczenie jest zbudowane w skale. Byliśmy już tutaj raz, jednego dnia, tylko że już było zamknięte o 18 i lepiej to wyglądało, bo padało tutaj słońce, więc zobaczcie jak to wyglądało ze słońcem, bo wtedy prezentowało się to lepiej. No dobra, to jeszcze raz ostatni look na to i ruszamy.
Co można jeszcze powiedzieć o tej wycieczce? Że to była ta najtańsza za 4,50. No i dosyć nudnawa i krótka trasa. No jak się nie zna hiszpańskiego, to tym bardziej nudno. Są jeszcze dwie dodatkowe trasy. Podobno jedna ma 1,5 km, trwa 2 godziny, więc podejrzewam, że też będzie dużo stania. I 2,5 km, co trwa 4 godziny. Więc to nie jest dla nas, jeżeli nie zna się hiszpańskiego, zdecydowanie. Powiem wam, że no na takie chodzenie w jaskiniach to mam naprawdę ochotę, ale na takie bardziej chodzenie i eksplorowanie jaskini niż takie jakieś tam ciekawostki historyczne. To za bardzo mi nie robi. Wolałbym właśnie poeksplorować takie jaskinie, a tutaj właśnie w Hiszpanii są takie jaskinie do eksplorowania, które na przykład korytarze ciągną się po kilkanaście kilometrów. I takie coś musiałoby być fajne i fascynujące. Schodzenie gdzieś tam w głąb ziemi. No, okej, wracamy do skutera. Tak tutaj tereny wyglądają, jak widzicie, bardzo ładnie jest, zwłaszcza tutaj te bloki skalne, ale zaraz to jeszcze zobaczymy z jakiejś innej perspektywy. No i oto dojechaliśmy do takiego punktu widokowego razem z wiatrakami. Całkiem głośno to się zachowuje, te wiatraki, jak się jest bardzo blisko. Zaraz podejdziemy jeszcze bliżej. Powinien być tutaj jakiś taki super punkt widokowy. Wjeżdżaliśmy non-stop, chyba z 7 km wjeżdżaliśmy i zobaczcie, jesteśmy na wysokości teraz 1258. No, a nasza baza kempingowa jest tak na 750, więc niezły podjazd. Tutaj jest naprawdę zdecydowanie zimniej. Nawet w bluzie już przy jeździe tym skuterem było dosyć zimno. Odpalimy tu sobie zaraz dronka. Chyba tutaj na tych znakach nie ma nic napisane, że nie można dronować. Tak jest, więc spoko. No i zobaczcie, kilka tutaj widoków. Ładnie tutaj jest. A może i tam jest taras widokowy? O, tam był taras widokowy. Dobra, to idziemy tam szybko. I mamy to, proszę Państwa. To jest wspaniały widok. O mój Bożu. Ale pięknie. Jak zielono. Jest czat, nie? Zrobimy trochę zoomów i polećmy i zobaczmy to z lotu ptaka jeszcze lepiej, ale zanim polecimy, to jeszcze tutaj mamy jakiś budyneczek, chyba przystanek, coś w tym stylu. Dużo śmieci, ale i tak tutaj właśnie na tej północnej części Hiszpanii jest lepiej ze śmieciami, bo na południowej to dużo bardziej śmiecą. Tutaj to no, w takich miejscach to może tam zostawią trochę śmieci, ale przede wszystkim nie ma tych śmieci, tak wiecie, gdzieś powyrzucanych za ulicę po prostu. Ale pięknie, jeszcze raz. Pyk. 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 Co? Właśnie, to jakby miało... To leci na nas po prostu. Jest jak... uszkodzony? Coś w niego walnęło. Teraz widać. Nie widzę. No w tym takim dziobie. Aha. W tym... Tutaj. No nie będzie widać. Jakby te śmigły miały się sprzątnąć. No. Teraz jakieś dźwięki są, ale ja już chyba... To się po prostu przesuwa do wiatru. Ale wydaje się, jakby miało zaraz spaść na nas. Co to za dźwięki?
No to widzieliście ujęcia z drona, Ewa pilotowała, fajnie to wyszło, super sprawa, z dronikiem na takich właśnie terenach, super to wygląda. Jedziemy jeszcze do następnych wiatraków, tam jeszcze troszeczkę wyżej i zobaczymy, co tam słychać. Jesteśmy w chmurach. Jeździmy po chmurach. No to wyprawa dobiegła końca i jesteśmy z powrotem na naszym kempingu. A właśnie, a propos kempingu, to jeszcze Wam go nie pokazywałem. To może teraz właśnie ładne światło jest. To chodźcie, zobaczycie. Ok, kemping wygląda tak, że tam jest taki wolny plac, zwykły parking, ale tutaj są takie stanowiska, można powiedzieć, że prawie że prawdziwe stanowiska kempingowe. Zobaczcie, każdy ma miejsce i obok jeszcze ławeczkę, no i trochę takiego wolnego miejsca właśnie po to, żeby sobie coś rozstawić. Wydaje mi się, że tutaj bez problemu można było rozstawić nawet parkizę czy coś, no bo tak to wygląda, jakby to tak było przygotowane. Tu jest kolejne 3 stanowiska z ławeczką, wjeżdża kolejny kamper. Tu trochę kamperów jedzie, więc muszę się usunąć. Ale co najlepsze jeszcze, oprócz tego, poza fajnymi miejscami i poza fajnymi widoczkami, jakie tutaj widzicie, to jeszcze jest taki super tutaj plac, park, gdzie można grillować. Jest dużo ławek, takich betonowych, jak możecie zobaczyć, ale też są grille. Chodźcie, zobaczymy te grille. To tak wyglądają z bliska te ławeczki. Jest też taka mini siłownia. Można się powodciągać, różne takie fajne rzeczy. I tutaj można trzymać równowagę. O, może spróbujemy coś takiego zrobić. Ale zobaczcie, jakie są fajne, nowe grille. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem, takiego przygotowania. Naprawdę dobrze to wygląda. Tutaj akurat tu widzę, że rusztów nie ma. Ale tam dalej widziałem, że były. Podejdziemy jeszcze do jednego miejsca. Tutaj takie właśnie zadaszone stanowisko z ławeczkami, 4. No i tutaj kolejne tam 2 grille. No i tutaj mamy też 3 grille plus taki piec. Gliniany piec, nie wiem, chyba na pizzę. Zobaczmy, czy tutaj jest grill. O, tutaj już grill jest. Jak możecie zobaczyć, grille są, ale to jest niesamowite. Taki oto piec tutaj fajny. No chyba działający normalnie. Można by było tutaj coś odpalić. Właśnie jakąś pizzę. Tak to wygląda. Naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie. Tutaj jest zielono. No i jeszcze tutaj dookoła płynie taka rzeka i tam są takie szlaki piesze, można się przejść. No i zaraz Wam jeszcze pokażę właśnie ujęcia z wczoraj. O, wczoraj byliśmy tam się przejść i zobaczcie, co tam fajnego można znaleźć. A tu dosłownie nieopodal naszego nowego kempingu jest taki oto wodospadzik, kaskada, ale można też tutaj pływać. Widać, że takie zorganizowane kąpielisko jest. Bawią, pływają, nawet skaczą z tego wodospadu do wody. Tam musi być głębiej. Jest też taki mostek. Można łatwo przejść na drugą stronę. Tu jest kolejna kaskada. No i dlaczego mówię, że to jest kemping? No bo tak naprawdę oprócz tych fajnych stanowisk to tutaj nie obędzie się bez. Jest jeszcze pole serwisowe. Chodźcie, zobaczcie, pole serwisowe. Nie wyszło. Tak wygląda pole serwisowe tutaj. Jest woda, tutaj jest kratka ściekowa, gdzie można nawet zlać kasetkę, więc dla nas to jest super. No i tutaj szarą wodę, tutaj ludzie zlewali sobie kasetki, więc tutaj naprawdę fajnie to wygląda. Dzisiaj dojechało naprawdę dużo kamperów, bo w ciągu tygodnia to tutaj byliśmy chyba w 4 na tym dużym placu. Co prawda tam te fajniejsze stanowiska to były wszystkie zajęte, no ale dzisiaj tutaj dojechało na weekend bardzo dużo kamperów. Nawet tam stoją i tutaj.
Teraz wracamy do kampera, no i widzimy się już jutro chyba. Czas wyjechać z tego stanowiska. Jedyny minus, jaki tutaj widzę, to jest, że jest bardzo słaby zasięg na internet, więc do pracy właśnie tak jakoś słabo. Będziemy musieli odjechać i znaleźć coś lepszego. No, ale spokojnie. Tutaj naprawdę jest sporo po tej części Hiszpanii takich fajnych miejsc, więc za chwilę ruszamy dalej. W Hiszpanii dużo jest tych stoisk z rybami, ale to jak w każdym kraju chyba, tylko że tutaj te ryby są no prawdopodobnie świeże. No i pierwszy raz bierzemy w Hiszpanii taką właśnie świeżą doradę, dużą i fajnie, bo okazuje się, że pani od razu obrabia taką doradę, więc od razu odcina wszystkie niepotrzebne rzeczy i mamy zrobioną rybkę. No zobaczcie. O. O, i porobione. Damy Wam znać, czy taka rybka lepiej smakuje niż taka właśnie mrożona albo gotowa. Ile? Prawie 10 euro. Prawie 10 euro. No to drogo. Trochę drogo, bo pani policzyła jeszcze przed obrobieniem i przed odcięciem głowy. Policzyła, w sensie ważyła właśnie. Ważyła, więc tam wyszło chyba 800 gram. No, trochę jest tej ryby, ale już teraz nie ma głowy, więc jest lżejsza, czyli wyszło tam tak naprawdę... Dobra, nieważne. I can see what's going on. Look back and everything is perfect, honey. Then it's life that's coming on. Power, listen, it came to this power. Shut down and restart. Power. Listen, it came to this power. It's a reset to your heart. Jak? Dobra. Dzień dobry, witam w nowym dniu. Jest już śniadanko na stole podane, niedziela i zaraz ruszamy. Chciałem Wam pokazać to super fantastyczne urządzenie, które można dostać za 30 centów na AliExpress do otwierania jajek. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście takie coś. Patrzcie, to się robi tak, że tutaj przykładasz i koniec. Koniec męczenia się z jajkami. Teraz już tylko wystarczy cyk. Oj. No, chyba nie wyjdzie. O, jest, udało się. Cyk. Takie piękne kółeczko się otworzyło. Jajeczko wygląda tak. Więc można się zajadać teraz. No, to tyle chciałem z takich nowinek technologicznych. Dobra, to widzimy się już na następnej scenie, jak będziemy wyruszać kamperem. Ruszamy. I po śniadanku taki temat właśnie, że chyba jednak jeszcze nie wyjeżdżamy. Powiem Wam, że właśnie jest taki, może to jest nawet i patent dobry, Ewa mi to właśnie zdradziła ostatnio, że w niedzielę, bo mamy akurat niedzielę, tutaj właśnie na weekend przyjechało bardzo dużo kamperów. No i nie warto się chyba ruszać właśnie tak z samego rana kamperem na inne stanowisko, no bo wszędzie jest właśnie dużo kamperów w weekend. No bo w Hiszpanii też sobie właśnie podróżują na weekendy, no i wtedy byłby problem ze znalezieniem nowej miejscówki, w sensie z zaparkowaniem, bo czasami może być bardzo dużo kamperów na takich fajniejszych placach. No i z naszym dużym kamperem był problem. Więc plan jest taki, że jeszcze dzisiaj teraz tutaj pochodzimy trochę po górkach, a później wieczorem właśnie wyruszymy na nową miejscówkę. No bo wieczorem to już właśnie ci wszyscy Hiszpanie powinni poodjeżdżać, powinien się zrobić luz na polach darmowych, kempingowych. No więc idziemy jeszcze na jakieś fajne szlaki piesze. Właśnie schodzimy z ulicy na taki szlak, a tutaj jeszcze coś ciekawego, zobaczcie. Takiego pojazdu to jeszcze nie widziałem. Co to może być? Kurczę, to wygląda jak jakiś samolot prawie. Pociągo, samolot.
spychacz jakiś chyba. Mi się wydaje, że to jest spychacz śniegu, taki, bo wiecie, tutaj ogólnie w tej części Hiszpanii to spada śnieg. Tam jak wjeżdżaliśmy wczoraj na te właśnie 1200, to dużo było właśnie znaków, że śnieg i w ogóle były to takie belki, co pokazują, ile tego śniegu jest. No i pewnie to jest taki właśnie stary spychacz, co robi porządek na drodze. Tak mi się wydaje. Pewnie tak łapie ten śnieg i tak rozrzuca. Jak? Pług. A. No i to się właśnie nazywa pług. Po drodze tutaj mijamy krowy. Krowy to też fajne stworzenia. Dają mleko. A tutaj, po tej stronie z kolei, to chyba nie jest krowa. Albo jakaś krowa z rogami. Tu sobie idziemy. Już jesteśmy dosyć wysoko. Weszliśmy jakieś ze 150 metrów przewyższenia. Tętno dosyć spore. Ale tak to jest, jak się nie ma kondycji i ma się pracę przed komputerem i się siedzi całe życie od 10 lat i klepie w klawiaturkę, to potem takie efekty. Szkoda. Gdyby człowiek wiedział wcześniej, to by troszeczkę się wziął za siebie i już na samym początku troszeczkę trenował i cisnął jakieś treningi siłowe, wydajnościowe i tak dalej, a nie tylko komputerki. Co mogę tylko powiedzieć dla młodych pokoleń, młodych informatyków, którzy szykują się do tej kariery właśnie, to no, lepiej się wziąć i od razu tam trochę trenować, no a potem znaleźć dobrą pracę. Tyle paproci to ja dawno nie widziałem, ale to tak fajnie się łączy właśnie z tymi wyrzosami. Jest tak zielono i fioletowo na tych górach. Nietypowe, jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Bardzo pięknie tutaj jest, no przepięknie. O i znowu zbliżają się krówki z dzwonkiem. To też ma dzwonek, ale mam dzwonek. A rzeczywiście. To już drugi taki potok z zimna, z góry wypływa. Zobaczcie, tutaj po prostu z dziury. No niesamowita sprawa, takiego czegoś to kurczę nie widzieliśmy dawno. Tu normalnie jak z kranu leci. Zimna woda, zdrowia doda, pewnie czysta, można by było pewnie pić. Albo przefiltrować przez jakiś taki ewentualnie mały filtr. Są czasami takie dla podróżników, wędrowców, takie butelki z filtrem. Bierzesz wtedy wodę z kałuży i możesz już pić. A czasami jak tutaj brakuje nam wiatru, to możemy sobie zrobić taki właśnie wentylator za pomocą drona. Ładowanie na rękę. Jednocześnie nagrywając, zobaczcie jak to wygląda. Tak to wyglądało tutaj. O, jest i Ewa. Tu jest dron. Tak to wyglądało. O, cyk. I jesteśmy. Mała przerwa od tego chodzenia, bo już żeśmy zrobili, idziemy godzinę 19, ale włączyłem stofer później, to takie, z 4 km mamy. Czas na troszeczkę słodkości, tutaj mamy słodkości, tu mamy energetyka. Jest fajnie, fajne ujęcia z drona się udało porobić. Bardzo się fajnie lata po górzystym terenie. Obrazy są niesamowite. To już pewnie nieraz mówiłem. Mówiłem już to? Tak. Pięknie tu jest. Cisza, spokój. Mało turystów. Większość teraz pojechała na południowe wybrzeże, na plażę. Właśnie, na festiwal. Na festiwal Zebra. Właśnie w tym momencie odbywa się festiwal w naszym mieszkaniu. Nie w mieszkaniu, ale przyjechali goście na festiwal właśnie do naszego mieszkania w Kujerze
I powiem Wam, tym aż trzeba się pochwalić, bo to kurde jest niesamowite, że stawki wtedy mieszkań idą ekstra do góry. Tak nam opowiadał właśnie też Darek. No i tak rzeczywiście jest. No i zdradzę Wam to, czemu nie? 450 € za dobę wzięliśmy na booking.com i za te 3 noce skasowaliśmy gości Hiszpanów, którzy przyjechali w szóstkę naszego mieszkania 1500 €, czyli jakieś ponad 6000, 7000 zł za 3 dni. Taki zarobek, minus oczywiście prowizja, ale możliwe, że uda się jak gdyby nie płacić prowizji bookingowi, bo tam jest taki specjalny referencyjny link dla booking, gdzie można polecać nowym obiektom booking.com i wtedy 5 pierwszych rezerwacji jest bez prowizji. Ja właśnie polecam też Wam ten link, więc wrzucam go w opis, bo maksymalnie można uzbierać 50 takich pierwszych rezerwacji bez prowizji. To by było fajnie, nie płacić prowizji 15% bookingu. To są dodatkowe niezłe pieniądze, chociaż tam jest i tak limit, nie tylko 5 rezerwacji, ale też 200 € maksymalnie na takiej na jednym poleceniu 200 €. Łącznie 2000 € można zaoszczędzić na tym programie poleceń. Jesteśmy świadomi tego, że to są ludzie, którzy przyjechali na festiwal, a wiadomo, że różnie są w tych festiwalach. Jest ryzyko, że pewnie mieszkanie będzie do remontu. No ale nawet jeśli się zarabia na tym 7000 złotych, nawet jeśli połowę się wyda na remont, no to i tak jest się do przodu. Nie? No właśnie, a niekoniecznie musi tak być, nie? To jest 50-50. No, na ten festiwal, bo są 2 takie festiwale, Zewra i Meduza, no to na ten pierwszy festiwal przyjeżdżają tacy bardziej normalni ludzie, a na tą Meduzę to przyjeżdżają tacy podobno, co lubią sobie tam coś wciągnąć i tego typu rzeczy, no to wtedy rzeczywiście stan mieszkania może być dużo gorszy. Bo teraz na Zebrze są tacy wykonawcy, którzy śpiewają, więc tam chyba ludzie tańczą do tego po prostu i śpiewają razem z nimi. Taka muzyka taneczna. A na Meduzie jest techno i no też słyszeliśmy od tych ludzi, którzy tutaj już w tej Kujerze mieszkają jakiś czas. To niestety Sodomia i Gomoria, nie? Więc no oczywiście nikomu nie ubliżając komuś, kto słucha takiej muzyki, ale po prostu tak na tym festiwalu w większości się dzieje. Trochę jest ryzyko wynajmując mieszkanie na ten termin pewnie, ale to nie ryzykuje Nie pije szampana. A my będziemy pić szampana, jak zrobimy podsumowanie tego całego wynajmu pod koniec sezonu pewnie. Jak już skończą się wynajmy, podliczymy wszystko, podatki i tak dalej i wyjdzie. Czy jesteśmy na plus, czy na minus. Jak dalej tak będzie szło, to będzie jakieś 10% zysku z inwestycji, więc to jest tak chyba normalny zysk na nieruchomościach, tak się mówi. Ale lepiej mieć chyba nieruchomość w Hiszpanii niż w Polsce, bo do Hiszpanii zawsze można sobie przyjechać w zimę na parę miesięcy, no i fajnie, jest fajnie, jest ciepło. To tyle. Jemy i wracamy do kampera. No i czas pewnie ruszać w drogę. Kurde, jak tu zejść? Hamulcami. O Jezu. Trzeba zbierać. Spoko. Spoko, tylko dużo paproci, a z nimi pewnie sporo kleszczy, od których można dostać boleriozy. Jak BNT. O kurde. Gdzie my zabłądziliśmy? Znaczy, tu jest ścieżka chyba, a tu przyszliśmy stąd. No tu jest ścieżka. No. To jest? Ale co tu? Czy tu bardziej? Bardziej tu chyba. I tutaj nie przejdziesz. Jak nie? Chciałbyś mieć maczetę. Maczetę. Cholipa. Nogi podarte, kurde. Trzeba się wrócić i pójść naokoło. No nie gadaj. No nie ma innej drogi. Musimy wezwać straż pożarną albo helikopter. No, czyżby jakiś? No pięknie. Piękne nogi. Piękne nogi. U mnie aż nie tak źle, bo nie widać. Właśnie tak sprawdziliśmy te nogi. U mnie to kurde nie widać, ale u Ewy to z 5 kleszczy było. Więc o kurczę, nieciekawie jednak. Musimy szybko wracać do domu i spryskać się jakimś alkoholem, nie?
Też powinno je zabić? Co? Alkohol powinien je zabić? No permetryna, nie? Czy Permetryną najlepiej, tak mówił Marcin Banot. Ale są kwite, czy nie? czy są wbite? No właśnie, czy już weszły? Trzeba się umyć. Dobra, lecimy szybko. Idziemy i patyk. Taki oto patyk. Tu większy. Weź go Ewa dotknie jakimś patykiem. No o, jak zajęzyczył. Idź pan. Chcę, że poszedł, no. Idź pan. Już idzie sobie. No tak wolno. Patrzcie. Popchniemy go trochę, żeby sobie poszedł, bo ktoś go jeszcze najedzie i będzie. No. Cyk, cyk. I proszę Państwa, nie wiem czy to widać, ale jest zdecydowanie mniej kamperów już na wieczór w niedzielę. No ale tak jak mówiliśmy, jedziemy na nową miejscówkę. 20 minut dosłownie, kolejny zielony parking z Park4Night. Zobaczymy się na następnej miejscówce, może tu już jutro rano Wam pokażemy tą miejscówkę. Na razie ruszamy, bo już jest ciemno. Więc jedziemy stąd. Pa, everybody. You remind every spectrum when it push the name just make it cool. Look left, but everything is black to right.